dalej. Cześć kochani, jak zwykle nowe spotkanie, nowe zdarzenie, nowy event dwuosobowy, no ale jesteście wy, więc ten event, czyli to wydarzenie z angielskiego będzie większe. Witam was bardzo, bardzo serdecznie, Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia, Janusz Dąbrowski na YouTubie. Dzisiaj waszym i moim gościem jest pani Beata Rulak. No jesteśmy z Beatką od niedawna znajomymi. Pani Beatka mieszka w Irlandii od wielu, wielu lat. Przy okazji, Beatko, oczywiście, jeżeli coś tam przekłamie, przekręcę, to najwyżej mnie poprawisz, wyprostujesz. I dzisiaj chcemy z wami porozmawiać na temat i zdrowia fizycznego, psychicznego, każdego innego. W pewnym ciekawym kontekście, zaraz o tym będzie mowa. Czym się w ogóle zajmuje Beatka? Beata zajmuje się medycyną tak zwaną energetyczną, informacyjną. Energia to jest informacja, informacja to też jest energia. Pamiętajmy, że nawet w sprawach biznesowych, ale w każdych innych, informacja jest najważniejsza. Jak mamy informacje, możemy podejmować jakieś decyzje lub ich nie podejmować. I Beata zajmuje się właśnie tak zwaną medycyną informacyjną. Nie mylmy tego z typową medycyną akademicką, która wiadomo co oferuje. I dzisiaj porozmawiamy sobie o karmie. Jak karma może wpływać, tak zwana karma może wpływać na nasze losy, na nasze zdrowie i tak dalej. Niektórzy uważają, że jak już karma jest, to już koniec, umarł w butach, nic się z tym nie da zrobić. Skazany jesteś na nieszczęście, nieprawda? O ile wiem z sanskrytu, karma to jest czyn, działanie, a więc poprzez odpowiednie działania, zmiany możemy wszystko zrobić. Tym bardziej, że jesteśmy istotami boskimi, tak, akurat słuchajcie, 17-18 stycznia 2026 roku, przepraszam za taki przydługi wstęp, ale wiecie, znacie mnie, muszę się wygadać na początku, za chwileczkę Beatce oddam głos. 17-18 stycznia byłem na takiej konferencji lepszego życia w Radomsku i tam między innymi po raz pierwszy była pani Danuta Królewska, Danusia. Wywiady z Danusią też będą tutaj na tym kanale. Coś rewelacyjnego robiła. I ona powiedziała, mówi, słuchajcie, Janusz w swojej książce Nie samym chlebem żyje człowiek, jak odkryć Boga w sobie, mówi dokładnie to, co ja dzisiaj wam powiem, tylko ja będę mówić innym językiem, Janusz mówił innym językiem i tak dalej. I krótko, nie jesteśmy tylko ciałem, w nas jest duch, czyli Bóg, działa w nas i poprzez nas, mamy duszę i możemy wszystko, bo Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje. I nie po to, że ciągle będzie nas karał, jak tylko się urodzimy, to od razu tylko czeka na nasze błędy i tak dalej, i tak dalej. To jest pomieszanie z poplątaniem, tak prawdę mówiąc, to, co z nami przez wieki robiono i tak dalej. Ale wracam do Beatki. Jest tak zwana medycyna informacyjna energetyczna. Ze względu na to, kim my jesteśmy, również w sensie tym fizycznym, nasze ciała są zbudowane z różnych substancji chemicznych, ze związków chemicznych, te z pierwiastków, te z atomów, czyli z elektronów, czyli można różnego rodzaju czynnikami działać również na nasze ciała. Ale jeżeli dochodzi do powstania człowieka, zapłodnienia, czyli łączy się komórka jajowa kobiety z komórką męską, czyli z plemnikiem, okazuje się, że cała historia rodu kobiety i mężczyzny łączą się również z tymi traumami i to może nam po prostu narobić potężnego zamieszania w naszych obecnych życiach. Różnego rodzaju blokady, różnego rodzaju naleciałości, nazwę to tak, mogą nas obciążać. To tyle z mojej strony, kochani. Jeszcze raz pani Beata Rulak, czyli Beatka. Beato, powiedz mi, jak to się zaczęło, że ty się zainteresowałaś, bo kim jesteś z wykształcenia i dlaczego zajęłaś się jakimś takim dziwnym tematem? Medycyna informacyjna, energetyczna, karma i tak dalej, i tak dalej. Przybliż nam siebie. Psychologia energetyczna to jest temat, który mnie bardzo fascynuje. Psychologia energetyczna wiąże się właśnie też między innymi właśnie z tematem karmy. I my tutaj, jak ja się tym zajęłam, szczerze mówiąc, od dziecka, w ogóle od urodzenia, zauważyłam w sobie jakieś takie, byłam zawsze inna.
Mm. Moje sny, o tym też pokazywały mi wiele. Potrafiłam być człowiekiem, który umierał. I to we śnie. Dotychczas zresztą to mam, tylko wtedy uważałam to za dziedzictwo okrutne i nie chciałam tego mieć. Aczkolwiek gdzieś tam to się przejawiało w moim życiu. I wolałam tego nie mieć. Takie moce, które były dla mnie przeklęte w tamtym okresie czasu, a teraz jestem z tego bardzo zadowolona i dumna, bo mogę w ten sposób pomagać ludziom, właśnie odczuwając ich takie wewnętrzne jakby ja i pomagając im łączyć się z tą przestrzenią, którą ja nazywam nielokalnym umysłem. W przestrzeni nielokalnego umysłu można bardzo dużo uzdrowień dokonać. Dlaczego? Dlatego, że ta przestrzeń jest źródłem informacji, jest jakby lustrem, lustrem, do którego wysyłamy, manifestujemy swoje myśli i uczucia oraz czyny. I teraz ja bym to porównała do projektora filmowego. Projektor filmowy, wyobrazić sobie można tutaj na środku czoła, Mhm. i te myśli są wyświetlane na ekranie naszego życia. I teraz możemy grać rolę taką, jaką my zechcemy, pod warunkiem, że nasza karma w przeszłości nie była uwarunkowana w sposób taki, który nam nie służy w tym życiu. I jest tutaj, to jest temat bardzo obszerny, ale powiemy sobie to, co najważniejsze. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że rodzicie się na tym świecie i wrzucają was po prostu w tłum. Malutkie dziecko wyrywają z rąk matki i wrzucają go w ten tłum i ono samo w tej gawiedzi tak naprawdę nie wie, jak się poruszyć. Czuje się zagrożone. Później mówią mu, że istnieje Bóg, bo tak naprawdę jest. Ale, znaczy przynajmniej ja tak myślę. Mhm. I wtedy to dziecko chwyta się tego Boga i tak było ze mną. Chwyta się tej informacji o Bogu i tylko, że ja myślałam, że ten Bóg jest w niebie, a ja jestem na ziemi. No więc, żeby się do Niego dostać, to trzeba by sobie odebrać życie. Tak. Tak to dziecko myślało. Dlatego później, w pewnym okresie czasu, miałam bardzo dużo przeżyć i byłam tam opuszczonym dzieckiem. To teraz w pełni rozumiem i to jest absolutnie, nie ma problemu dla mnie. Następnie to pociągnęło za sobą wiele innych konsekwencji, które były naprawdę tragiczne, bo dziecko zaczęło się w umyśle mścić, złorzeczyć osobom, które wyrwały mu ojca z życia. A co za tym idzie, jest zemsta, chciwość, gniew. Mhm. Niestety, ale ma swoje owoce bardzo negatywne w tym polu morficznym. Co warunkuje później nasze dalsze tragiczne życie oczywiście i niczego dobrego nie można zbudować. W związku z czym później jakiś tragiczny tam związek, który był zbudowany na podstawie właśnie tego gniewu, tej niezgody, która rodzi wielkie napięcia zresztą w życiu człowieka, także mi się nie powiódł. Oczywiście szukałam zawsze miłości na zewnątrz, no bo jak żeby inaczej, Tak. kto mi Tak. powiedział, że miłością jestem ja, prawda? W związku z czym szukałam tej miłości wszędzie, gdzie się dało, bo mi ją uważałam zabraną. Zostałam z mamą, która też miała wielkie psychiczne problemy, no ze względu też na stratę, więc nie umiała sobie z tym poradzić, więc zaczęły się tabletki, lekomania i tak dalej. Mhm. Dlatego też później też pomagałam mamie, to już w ogóle jest przeciekawa historia. W związku z czym moje życie potoczyło się, jak się potoczyło. Następnie umarła mi babcia. I wtedy się zaczęło już tak bardzo intensywnie, zaczęłam się interesować, gdzie ona teraz jest, gdzie ona poszła, zgłębiać wiedzę na temat świata poza życiem. I od tamtej pory, to miałam 20 lat dosłownie, jak non-stop już miałam tą wiedzę, aż do momentu, ale oczywiście nie wiedząc o tym, że podłoże moich nieszczęść nie tkwi tutaj w tym, żeby to ciało zniknęło, ale żeby to ciało trwało i przeszło przez to życie tak, dokonując zmian, które doprowadzą go do lepszego, być może przyszłego życia lub też zamieszkiwania w tych cudownych przestrzeniach niebiańskich, ale nieba nieskończonego. I tutaj to już jest, bo ja uważam, że ze swojej strony jest niebo. Ja bym powiedziała, że są dwa rodzaje nieba. Jest niebo skończone i nieskończone.
Z nieba nieskończonego, gdzie bogowie przebywają, czy Bóg przebywa, można z powrotem tutaj na ziemię zejść i znowu cierpieć. Ale z nieba nieskończonego nie można i tam już jest nieskończona miłość, dobroć i absolutne spełnienie. I teraz jak zadałabym komuś z Was pytanie, czy ktokolwiek z osób oglądających nas, łącznie z Tobą, Januszu, zechciałaby przeżyć to życie, które dotychczas przeżyła jeszcze raz? No, powiem, że takie, że ciekawe pytanie. Myślę, że wielu z nas mogłoby powiedzieć, czemu by nie, ale to jest jedna wersja, ale żebym już miał tę mądrość życiową, umiejętność rozwiązywania swoich problemów, tak jak mam to dzisiaj. Tak jak w moim przypadku, mając 72 lata. Inni by powiedzieli, w życiu w żadnym wypadku bym nie chciał przyjść, po co to męczarnia, po co to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Tak? I to są osoby, dziękuję Ci bardzo, była fantastyczna odpowiedź i to są osoby, tą drugą odpowiedź dałyby osoby, które przeżyły naprawdę wiele traum w swoim życiu. I to właśnie jest program bardziej chyba dla tych osób, znaczy właściwie dla wszystkich, ale szczególnie dla tych osób, bo te osoby mogą doznać tutaj wielkiej przemiany, szczególnie, że mamy taką nagrodę za obejrzenie całego tutaj wywiadu. Na koniec taką fajną metodę, która może nam pomóc zrelaksować ciało i umysł do tego stopnia, że sytuacja, która teraz Cię gnębi na przykład, może ulec wielkiej zmianie i naprawdę być jakby najlepsze rozwiązanie tutaj się jakby znajdzie dzięki temu ćwiczeniu, które na końcu zademonstruję dzięki Januszowi naszym kochanym widzom. Tak O, więc świetnie, bardzo dziękuję. A więc jakaś po prostu korzyść. Ale Beatko, posłuchaj, czy mogę rozwinąć na chwilkę tę myśl, którą zapoczątkowałem wcześniej? proszę. Bo, że tak powiem, ja to używam pewnych kolokwializmów, zapłodniłaś mi po prostu umysł, bo akurat mówiłem o tym, że przez 2 dni byłem w Radomsku, konferencja Lepszego Życia, 17-18, tam pewne warsztaty. I zadano, prowadząca akurat te warsztaty, zadała pytanie takie. Myślę, że to świetnie współgra z tym, co powiedziałaś. Dobrze, co spowodowało, że jesteście teraz, tu i teraz, w tej sytuacji, że razem współpracujemy, niezależnie od tego, czy osiągacie sukcesy, czy osiągnęliście porażki i tak dalej, i tak dalej. Co spowodowało? No więc ja też odpowiedziałem, że to spotkanie zostało spowodowane przez takie okoliczności i tak dalej. Również bardzo na początku bardzo bolesne dla mnie, ale po kilku latach, kiedy rozstałem się z różnymi ludźmi, których traktowałem jako przyjaciół, ufałem im, oni mnie zdradzili, ja ich dzisiaj błogosławię, bo dopiero trzeba było ten ból zamienić jakby na zrozumienie. Był czas, że oni mi wyświadczyli ogromną przysługę. Oni wyrzucili mnie, że tak powiem, ze swego środowiska, więc tak jakby powiedzieli: Janusz, masz być samodzielny, a nie musisz duplikować niczego, naśladować. Tym bardziej ja nie czułem tego, co oni robią. Absolutnie. Oceniam to po prostu negatywnie, bo to było tylko, załóżmy, jeżeli chodzi o sferę materialną, pieniądze, 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 człowiek się nie liczył. I ja dzisiaj ich błogosławię, bo zrobiła się pusta przestrzeń, w którą po pewnym czasie przyszli zupełnie inni ludzie. I dzięki temu ja też stałem się zupełnie innym człowiekiem. A więc to, co powiedziałaś, bo ty mówiłaś o tym, że życie nie pieściło, były problemy, więc był gniew, jakieś różne bardzo negatywne odczucia. I okazało się, że to były jakby lekcje dla nas, które powodowały, że w naszym przypadku akurat, tak uważam, myśmy wzrastali. To tylko tak ad vocem tego, co powiedziałaś. Tak, cierpienie niestety daje nam się we znaki w każdemu z nas i nie wierzę, żeby była jakakolwiek osoba, która nas słucha, która nigdy w życiu nie cierpiała. Ale cierpienie jest też kluczem do wyzwolenia. Ja tak to odbieram.
I teraz powiedziałeś wcześniej, że odeszli od ciebie ludzie, ale tu jest jeszcze jedno wytłumaczenie, bo to fajnie jest po prostu sobie zdać z tego sprawę, że istnieje coś takiego jak pole morficzne, które sięga Greg Braden na konferencji w 2019 roku, kiedy byłam na konferencji w Warszawie. Potężna, 600 osób nas było i lekarzy z całego świata. Tak więc on powiedział, że pole człowieka morficzne sięga od 3,5 do 4 metra nawet w dale. Dlatego odczuwamy czasami, czy chcemy z kimś przebywać, czy nie chcemy z kimś Mhm. przebywać. Czy ten ktoś z nami współgra, czy nie. I tutaj chodzi o częstotliwość fal w polu morficznym. Ja sobie tutaj wzięłabym to do serca, dlatego że częstotliwość fal w polu morficznym może różnić się od częstotliwości fal osobników, którzy Ciebie odrzucili. I te osoby, które Ciebie odrzuciły, po prostu one miały inną częstotliwość i po prostu nie nadawały na tych samych falach, co Ty, w związku z czym potrzebowały od Ciebie odejść. I one po to, żeby właśnie zrobić Ci przestrzeń w życiu na nowe rzeczy i bardziej wartościowe rzeczy, które być Tak. może pomogą innym osobom, prawda? Dlatego to jest fajny temat i fajnie jest wiedzieć, że to działa jakby pomimo tego, co my myślimy. Jeżeli komuś nie podoba się, co my robimy w życiu, albo podoba się, to zależy też od tego, jaką mamy intencję w sercu. W sercu intencja, no może to jest nie do końca powiedziane tak, jak wszyscy lubią, bo kojarzy się tak, serce to przecież mięsień, no to jak to intencja w Mhm. sercu? W mięśniu intencja. Nie, chodzi o to, że serce generuje energię i to tak potężną, najpotężniejszą z wszystkich. To jest taki generator energetyczny, z którego można bardzo pięknie wygenerować właśnie intencję dotyczącą pewnego rodzaju zamiaru. A ten zamiar, co za sobą niesie, to jest już później karma. Yy, To, co my tworzymy w chwili obecnej, nasze działanie obecne, ale zarówno obecne, jak i też w przeszłe, warunkuje tak zwaną wipakkę. Wipaka to jest już rezultat karmy. To jest słowo bardzo mało znane powszechnie, aczkolwiek warto o nim troszeczkę wspomnieć, bo sama karma to jest to, co my tutaj tworzymy, to, co my robimy, to jest to działanie, to jest te intencje tworzą też tą karmę, prawda? A vibhaka to już jest ten rezultat tego działania, czyli to, co się dzieje później. W związku z czym my potrzebujemy sobie, nie wiem, czy znajdziesz to w internecie, dlatego że jest troszkę mało do powiedzenia na ten temat, aczkolwiek można sobie później zobaczyć, czy to jest zgodne z prawdą, czy ja mówię prawdę, dlatego Mhm. też warto sobie porozmawiać dzisiejszym naszym tematem, takim przewodnim, bym powiedziała, jest czym jest ta karma. Jeszcze raz po sobie powtórzymy. Przyczyny dobrej i złej karmy, czyli vipaka, wyjaśnienie, pokrótce już tutaj wyjaśniłam. Następnie przykłady oczywiście, co tworzy jaką karmę, no bo przecież tak, my chcemy być zdrowi, no to co tworzy chorobę? Mhm. Chcemy być szczęśliwi. No to co tworzy ten brak szczęścia? My chcemy mieć przyjaciół, być akceptowani w społeczeństwie bez względu na to, co robimy. No to co tworzy w takim układzie wrogość i niechęć? Co też, jeżeli urodzimy się, no taka uroda, a nie inna, prawda? I to Tak. piękno, no, grzeszymy tym pięknem, ale już nie chodzi mi tutaj o piękno zewnętrzne, pomalowanie się czy coś, bo chodzi mi tutaj o to, żeby nie być taką kupą z powtykanymi kwiatkami na zewnątrz piękną, tylko być takim z serca pięknym człowiekiem. I Czyli to, co mówił Jezus, groby pobielane, z zewnątrz białe i tak dalej, a w środku pełne zgnilizny, tak? no dokładnie, no to określenie, które wcześniej użyłam, bardzo mi się spodobało, raz przyszło samo do mnie, ja nigdzie tego nie przeczytałam, No nigdzie tego kupa nie z czytałam. kwiatkami powtykanymi kupuje to. Mhm. Bardzo proszę, mogę się podzielić. I także takie, a nie inne, co tworzy te rzeczy. I właśnie o tym dzisiaj chciałam troszeczkę właśnie powiedzieć, poinformować. Oczywiście wiadomo, że w jednym odcinku nie damy rady z Januszem zawrzeć wszystkiego, bo temat jest mega potężny, ale też bardzo wartościowy. No i teraz tak, rozwiązania, bo już przykłady podamy. Następnie rozwiązania, w jaki sposób poradzić sobie z tym, żeby nie tworzyć takiej złej karmy. No bo to się wlecze za nami, to znaczy tak, w katolicyzmie, umówmy się, wierzymy w jedno niebo. Idzie sobie taki wybranek do nieba,
albo do piekła, koniec, kropka. A gdzie jest czyściec? I to jest temat już taki potężny, ale nie chciałabym tutaj wkraczać w religię, bo to jest kontrowersyjny temat Tak, tak, bardzo. tak. I ja nie mówię tutaj, żebym ja negowała katolicką religię. Mhm. Absolutnie, zresztą żadnej nie będę negowała. Moja religia jest w sercu, ale troszkę mi się tutaj coś nie zgadza. No bo jeżeli my umieramy i idziemy do samego nieba prosto, to niby co my mamy zrobić, żeby tam się dostać? Przecież pójść do nieba to trzeba być naprawdę. Wyobraźmy sobie taką piękną, cudowną przestrzeń krystalicznie, nieskazitelnie czystej wody. I to jest ta przestrzeń boska. Mhm. Teraz wyobraźmy sobie siebie jako kostkę lodu, zabrudzoną, stworzoną z błota. Jest tam wiele śmieci w środku. Czy my, jak wpuścimy taką kostkę lodu do takiej pięknej, nieskazitelnie czystej przestrzeni, czy ona nie zostanie zabrudzona? Czy to niebo nie zostanie skażone? No oczywiście, że tak. Dlatego też pomyślałam sobie, że może ta nieskazitelna przestrzeń może przyjąć tylko i wyłącznie nieskazitelnie czystą kostkę lodu, czyli tą duszę, czystą duszę albo źródło świadomości, bo dusza jest delikatnie uwarunkowana i ona jakby jest niezmienna, że tak powiem, w religii, a źródło świadomości jest absolutnie zmienne. Ono się zmienia na podstawie naszych właśnie działań karmicznych. W związku z czym, jeżeli wpuścimy taką czyść, to co trzeba zrobić, żeby dostać się do tego infinite heaven? Infinite heaven w angielskim języku, jak większość z Was z pewnością wie, jest nieskończonym niebem. No, trzeba stać się tą nieskazitelną, czystą kostką lodu, którą ja porównuję do naszego czystego, kochanego umysłu. No, ale co zrobić, żeby ten czysty umysł żeby umysł się w ogóle oczyścił, żeby się taki stał jak ta kostka lodu? No, trzeba tutaj poczynić kilka kroków, niezbędnych zresztą. I no ja uważam przede wszystkim dobre rzeczy robić w życiu. Przede wszystkim nie zabijać, nie znęcać się nad nikim, nie wyżywać się seksualnie nad nikim. Dekalog na przykład. Dosłownie, dosłownie. Nie robić rzeczy, które krzywdzą. To jest po pierwsze. Ja tutaj bardzo mocno skłaniam się ku Buddzie, bo on bardzo dużo prawdziwych rzeczy powiedział, zresztą ja zawsze podążam w swoim życiu za ludźmi, którzy widzę, że są uśmiechnięci, pełni życzliwości, dobra, Mhm. skromności, pokory, a zarówno miłości do samego siebie i do innych, prawda? I jeżeli ja widzę taką szczęśliwą osobę, no to automatycznie ja chcę za nią podążać, dlatego że ona emanuje szczęściem. Ona po prostu nim jest. Ona nie udaje, że jest szczęśliwa. Ona jest prawdziwym Mhm. szczęściem, prawdziwą miłością, do której po prostu przyciągają się nawet robaki i zwierzęta. One chcą przy tej osobie być, bo czują się bezpieczne. I właśnie do tego dążę, żeby taką osobą się stać, to trzeba powoli ten umysł oczyszczać do tego stopnia, żeby stał się taką czyściutką kostką lodu i poszedł tam, gdzie jego przeznaczenie. No i teraz tak, jeżeli normalnie każdy człowiek, jakiś tam lepszy, idzie do samego nieba, no to jak to wygląda? Albo do jakiegoś czyśćca. Ja uważam, nie wiem, jak byłam już nawet młodą dziewczyną, to tak zauważyłam, że to znaczy właściwie zadałam sobie pytanie, czy czyściec to nie jest przypadkiem życie? I tutaj mi się to mocno teraz zgadza, jak zgłębiam wiedzę na temat karmy, między innymi oczywiście, bo moim głównym tematem jest energoterapia i zmiany kwantowe i zmiany przestrzeni NLU, czyli uzdrawianie ludzi, ale uzdrawianie teraz także się odbywa poprzez to, czego wysłuchacie. I jest to uzdrawianie poprzez umysł. Jeżeli jest czysty umysł, to ciało odbiera sygnały bardzo pozytywne i ono się tak samo istnieje, jakby też może uzdrawiać. A poza tym przesyłanie sygnałów uzdrowienia do kogoś również jest uwarunkowane naszym umysłem. No bo jakżeż osoba o złych intencjach może przesyłać sygnały dobre do drugiej osoby i projektować jej dobre życie. Tego się nie da zrobić. Dlatego też bardzo chciałabym tutaj skupić się na naszym umyśle cudownym i oczyszczać ten umysł w sposób odpowiedni. Także na tym się dzisiaj skupimy tutaj. I piekło również, oczywiście, bo tam wspomnieliśmy o tych przestrzeniach, niebo tutaj w tym życiu
że tak powiem, czyściec, no i oczywiście piekło. W katolicyzmie jest piekło, ale ogólnie też rzecz biorąc istnieje taka przestrzeń jak piekło, zdecydowanie tak, ale tam to się już dostaje, no i też kto się dostaje do tego piekła? No oczywiście mordercy i no takie najgorsze, najgorzej działające istoty. Mhm. Pozwoli, że wejdę tutaj na chwilkę, bo słuchaj, no właśnie, jest takie mentalne zamieszanie. Ja to nazywam bez ogródek poplątanie z czymś tam. Zapętleni jesteśmy. Przez wieki różne religie, różne systemy, różni władcy, różni kapłani różnych wyznań, bo generalnie ludzie stworzyli religię. Natomiast Bóg jest i Bóg jest w nas. Duch, to Biblia o tym mówi, że duch mieszka w świątyni swojej. A co Mhm. jest świątynią? Świątynią nie są budowle zbudowane ludzką ręką, tylko najpiękniejsza świątynia to jest to, co uczynił Bóg z tymi miliardami, kwadrylionami reakcji chemicznych i tak dalej, bo słuchajcie, no gdzieś tam zapętli, jest mam tutaj. Zastanawiam się, słuchaj, jakie to cudo, jak ta komórka, jakie fotografie robi, jakie to, tamto, siamto. Słuchajcie, to jest kawał złomu. Najnowocześniejsze samoloty, zachwycamy się, co one nie potrafią, to jest kawał złomu. Przyjrzyjmy się sobie, jak jesteśmy nieprawdopodobnie skonstruowani z możliwościami stwórczymi. Jezus powiedział kiedyś, a to nie wiecie, że bogami jesteście? Przecież w waszym piśmie jest to napisane. Czyli stwarzamy, znaczy Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje. I my tym ograniczonym troszeczkę rozumkiem, to znaczy, że ja mam głowę, dwie ręce, dwie nogi i tak dalej, to Bóg też ma głowę, dwie ręce, dwie nogi, tak sobie wyobrażamy, czyli stwarzamy Boga na obraz i podobieństwo swoje. Nie chcę dalej sięgać, bardzo prowokacyjnie, że tak powiem. Bo mógłbym zapytać w takim razie, jaka jest płeć Boga, kobieta czy mężczyzna? No zdecydowanie mężczyzna, bo przecież mówimy Bóg Ojciec. Z każdym rokiem coraz starszy. Oczywiście ja prowokuję, ale zwracam uwagę na to, o czym mówiłaś. Niebo, piekło, czyściec. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj albo Ojcze nasz, który jesteś w niebie. W niebie to znaczy, gdzie jesteś? No Co to właśnie. znaczy niebo? Co to znaczy piekło? Czy niebo to jest gdzieś tam daleko nad nami, a piekło to jest gdzieś poniżej jakiegoś, nie wiem, 5 kilometra, 10 kilometra w głębi ziemi? Nie. I nieraz mówimy, to my jesteśmy stwórcami naszego nieba albo naszego piekła. Robisz piekło w moim życiu. Wiesz co, czuję się z tobą jak w niebie. Mhm. Stwarzamy. A więc zobaczmy, kochani, też, bo tak Batka za chwileczkę znowu odda mi głos, ale to jest tak ad vocem. Jesteśmy stwórcami. I ta niesamowita siła, pełna miłości, mówi, ale robię wszystko zgodnie z twoimi wyobrażeniami. Jeżeli chcesz być biedny, proszę bardzo, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Chcesz być bogaty, chcesz być kochany, chcesz być taki, siaki, owaki. Ja wiem, że ludzie, powiedzmy, o mam jeszcze stopniu pewnej świadomości. Nie oznacza to, iż że Beatka, a zwłaszcza niejaki Janusz Dąbrowski, że posiedli już najwyższe poziomy świadomości. Ta praca, słuchajcie, nigdy się nie kończy. Myśmy wypili może kropelkę z całego oceanu, tak prawdę mówiąc, ale już wiemy, że jesteśmy stwórcami, stwarzamy własne życie. I tutaj dochodzimy do pojęcia karmy. No bo co stworzysz, to później masz. Co posiejesz, to i zbierzesz. Mhm. Dosłownie, tworzymy, czyli jesteśmy twórcami swojego życia, czyli automatycznie można tutaj to nazwać karmą. Właśnie, my tworzymy karmę. I tutaj właśnie chciałabym się trzymać tego tematu, Mhm. też tej karmy, czyli jesteśmy twórcą swojego istnienia poprzez tworzenie swojej karmy, czyli na podstawie naszych działań, tego co robimy, jak się zachowujemy względem siebie, zarówno jak i innych, tworzymy tą karmę. To jest działanie
ale tworzymy też wipakę, czyli ten rezultat naszego działania się tutaj pokazuje. Dziedziczymy rezultaty swoich działań, jesteśmy dziedzicami swojej karmy. I to jest właśnie fajne, że możemy decydować o tym poniekąd, chociaż jest trudno, ponieważ istnieją 3 toksyny umysłu i mogłabym tutaj zwrócić delikatnie uwagę na te 3 toksyny, bo są bardzo kluczowe w przemianie. 3 toksyny umysłu to jest przede wszystkim gniew, najpotężniejsze toksyny umysłu, Mhm. gniew, przeciwdziałanie wszystkiemu, niegodzenie się, co się z tym wiąże, niegodzenie się, czyli takie jakby niegodzenie się z tym, co się wydarza, co też rodzi wielkie napięcia w nas. Nie lubimy tego, nie chcemy, żeby tak było, nie podoba nam się to. No i tutaj jest oczywiście niezgoda, która rodzi potężne napięcia, stres, depresję i tak dalej. No bo z tego się biorą depresje. Nie podoba mi się, że on taki jest. Nie lubię tego, co on mówi. To nie jest fajne. To w ogóle ta technologia teraz jest niefajna. No i co tutaj działa? Działa tutaj pogodzenie się. Pogodzenie się z tym, co się wydarza i zajęcie się swoim strumieniem świadomości, który jest również nazywany duszą. Czyli ja, godząc się z tym, co się wydarza, minimalizuję szkody tego, co się wydarza, nawet jeżeli one są beznadziejne w skutkach, automatycznie po prostu tworząc sobie fajną karmę, bo jestem pokorna i tutaj chodzi o tą pokorę, nie wiem, o właśnie Kain i Abel. No przecież ojciec zgodził się z tym, żeby odebrać synowi własnemu życie i dać go jako ofiarę, prawda, na tym kamieniu. Ale w momencie, kiedy się z tym pogodził, powiedział okej, zrobię to, bo tak Cię kocham, bo tak ufam. Co się wtedy stało? Nagle usłyszał głos, że nie, nie trzeba. Już wiem, jak mnie kochasz, już wiem, jak mi ufasz. I to było piękne. I właśnie ta pokora, Znaczy, historię Izaka i Abrahama, którego Izaka miał złożyć Abraham w ofierze. tak, bo ja A pomyliłam. nic nie szkodzi. Tak, tak. Mhm. Dziękuję, ale jest to autentyczna historia. Tutaj nie chodzi o jakąś taką głębszą wiedzę, czy czasami można też pomylić imiona. I tak to się też Tak, stało tak, w moim tak. przypadku, także tak. Zresztą nie ma nieomylnych ludzi. W każdym razie Właśnie o to chodzi. chodziło o to pogodzenie się z tym, że ojciec pogodził się ze złożeniem tej ofiary, no i nagle co się stało, usłyszał głos, że nie, nie trzeba, niech on zostanie przy życiu. Także pogodzenie się z sytuacjami, które się wydarzają, no niestety bardzo dużo wnoszą dobrego do naszego życia. I tutaj chodziło właśnie nam o gniew. Gniewamy się, nie godzimy się i to rodzi napięcia w naszym życiu i choroby psychiczne i depresje. Następnie nie godzimy się, że dana sytuacja, a nie wiemy, dlaczego ta sytuacja jest taka, nie inna. No właśnie to są tutaj efekty naszej karmy. Tworzenia tego, co stworzyliśmy w tym wcieleniu i na przestrzeni innych wcieleń. Dlatego też ja uważam, że powinniśmy nad tym pomyśleć, jak tą karmę tworzyć, żeby ona nie przynosiła takich negatywnych efektów. Następnie chciwość. Chciwość nie w sensie takim, ja chcę Tobie zabrać Janusz, ja chcę Twoje, dawaj mi to. Nie. Chciwość, nie cieszenie się, nie bycie wdzięcznym z tego, co ja już mam, tylko pragnienie więcej i więcej. I wtedy skupiamy się, jak tutaj jest ta szklaneczka, to skupiamy się na tym braku tutaj do połowy, a nie na tym, co już w niej mamy. To jest też fajne, żeby zwrócić na to uwagę, cieszyć się tym, co masz, a nie martwić tym, czego nie masz. I to jest ta chciwość. O, mam już, nie wiem, powiedzmy samochód, żonę i dom. No ale ja chcę jeszcze helikopter, nie wystarczy. Jak już mam ten helikopter, no to ja bym chciał jeszcze, nie wiem, wieżowiec i tak dalej, i tak dalej. I ta chciwość powoduje ogromne napięcia i zaburzenia w życiu osobistym. I co tworzą te 2 czynniki, te 2 toksyny w umyśle, które są największe i najbardziej niebezpieczne? Co one tworzą? Tworzą oczywiście, że negatywną karmę, logiczne, ale również tworzą maskę ułudy. I czym jest tutaj ułuda, delusion w angielskim? Ułuda jest tutaj tym, że w życiu zauważamy, w życiu chcemy robić to zazwyczaj, co my sobie wymyślimy. My chcemy sobie, na przykład jest sobie alkoholik i on chce pić alkohol i kto mu powie, że on jest, że ten alkohol jest niezdrowy?
on sobie tak to wszystko przekręci, że i tak wyjdzie, że to jest właśnie zdrowe i to jest dobre, bo to zabija robaki, a poza tym tworzy fajne samopoczucie. Należy mi się, a co ja w tym życiu mam? No, a Tak. rzeczywiście niesie negatywne skutki logiczne. A Więc oprócz tego, jak zechcę, to w każdej chwili mogę przestać. albo takie właśnie tam Oczywiście tworzą. to są tylko usprawiedliwienia. Czyli ułuda to jest sposób widzenia rzeczy w taki sposób, w jaki my chcemy, jakie chcemy, żeby były, a nie takie, jakie są zgodne z prawdą. Dlatego też ja myślę, że warto jest, ale jak się tworzy ułuda? No, ja myślę, że podstawą tej ułudy jest tutaj właśnie gniew i ta chciwość, prawda? My chcemy to pić, my chcemy to robić, w związku z czym tworzymy ten obraz rzeczywistości taki, żeby dopasować do tego tematu to, co my chcemy, żeby się działo. No i tutaj się tworzy maska ułudy, przez którą co nie widzimy tego, co piękne, tego, co możemy naprawdę stworzyć, tego, że mamy projektor tutaj w umyśle i generator tutaj jako serce, którym możemy przepięknie realizować w życiu siebie, czynić dobro i to dobro będzie do nas wracać z podwójną, jak nie z potrójną siłą oczywiście. No i teraz tak, jeżeli rezultat tego, co robimy w obecnym życiu ma takie, a nie inne skutki, no to co robić na przykład, żebyśmy dziedziczyli dobre rezultaty swoich działań. I co robimy? Na przykład ludzie mają krótkie życie, umierają przedwcześnie. I czym to jest uwarunkowane? No bo to jest bardzo według mnie ciekawe. Co się dzieje, że to życie jest krótkie? No, zabijając tworzymy krótkie życie. Taka jest odpowiedź. Jeśli my zabijamy ludzi albo robimy cokolwiek, co zabija tych ludzi, ja tutaj mam taką jedną osobę, która przyjechała do mnie specjalnie ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki, okolice Chicago, żeby skorzystać z mojej tutaj sesji uzdrawiania przestrzeni nielokalnego umysłu. Specjalnie z Ameryki przyjechała i wyobraź sobie, spała nawet u mnie, bo ja jej tutaj nie chciałam, żeby płaciła za hotel, więc wynajęłam jej u siebie pokój, dom mam duży, także jest fajnie, mogłam sobie pozwolić. Co się okazuje, jej mąż, ona ma bardzo trudne życie, a jej mąż był w Wietnamie, był wojownikiem w Wietnamie. W chwili obecnej produkuje, no niestety te malutkie takie gadżeciki, które rozpraszają pył zanieczyszczający powietrze i tworzący Wiem, wirusy. o co chodzi, tak. No, nie będę się dużo na ten temat wypowiadać, bo to jest temat dość taki mocno pewnie zakazany i nie chciałabym, żeby nam to wpłynęło tutaj na nasz wywiad, ale wiemy, o co chodzi. I co? Zarabia bardzo dużo pieniędzy, ona twierdzi, ale jakim kosztem? On nie zabija bezpośrednio, ale przyczynia się do morderstw. I to uwarunkuje jego krótkie życie. Albo już w tym życiu odejdzie wcześniej, chorując, albo po prostu następne wcielenie też będzie miał krótsze. W Tak. związku z tym no, umieralność jest tutaj właśnie z tego względu, bo dlaczego na przykład ktoś przychodzi na świat, malutkie dziecko przychodzi na świat i po kilku latach umiera, prawda? Właśnie chciałem o tym powiedzieć, ale znaczy tak troszeczkę prowokacyjnie. No to zaraz, bo przecież wielu ludzi powie, a co to małe dziecko zawiniło, że zwłaszcza tyle dzieci teraz na przykład choruje na nowotwory. Ledwie się urodziło, już jest nowotwór i tak dalej, i tak dalej. Pomijając fizyczność, a więc te toksyny, te inne historie i tak dalej, ale tu trzeba się doszukiwać czegoś głębszego. Ale stary, ale przecież to dziecko jest takie dobre, takie cudowne, takie wspaniałe, takie kochane i kochające. Dlaczego ono teraz umiera w takich cierpieniach? No właśnie. I teraz, no to jest właśnie tak to wygląda. Dlatego nie warto zabijać nawet muchy, nie warto zabijać żadnych owadów, bo one niestety ginąc z naszych rąk, no to się przyczynia do naszego takiego krótszego życia. I to nie jest powiedziane ani wyssane z palca, ani powiedziane przez jakiegoś tam laika, który chodzi sobie tam i sobie mówi. To jest powiedziane przez najwyższych, ja uważam, przez ludzi naprawdę, no takich wisdom people, bardzo takich mądrych ludzi, nie wywyższających się, pokornych, ale bardzo, bardzo mądrych. Dlatego
To jest szczera prawda, o czym mówię, dlatego warto sobie zwrócić uwagę, żeby nie robić krzywdy, nie krzywdzić, nie zabijać, nie mordować, nie robić takich rzeczy. Oczywiście na pewno tutaj takich osób nie ma, ale czasami nawet zabijamy te robalki, bo myślimy, że to jest normalne. Mucha wkurza mnie, no to ją weź w las. Tak. Czy pajączek, prawda? Wszyscy chcą żyć i wszyscy chcą być szczęśliwi, nawet te najmniejsze malutki. No dobrze, no ale przejdźmy sobie może do tego, bo nie zdążymy później przerobić wszystkiego. I przejdźmy sobie do tego, że czasami jesteśmy krytykowani, odczuwamy wrogość i niechęć od innych ludzi, prawda? No, jest to też uwarunkowane tym, że jeżeli ktoś jest krytyczny i osądzający, tworzy sobie taką karmę, czyli jest niestety nieakceptowany przez innych. Krytykujemy na każdym kroku, osądzamy, oczywiście osądzanie jest naturalnym procesem umysłu, dlatego że widzisz daną osobę, no i automatycznie gdzieś tam ci się udają osądzić, a wygląda tak, a nie inaczej, zachowuje się tak, a nie inaczej. Taka jest natura człowieka. I to jest całkiem okej. Ale nie jest okej robić tej osobie przykrość na przykład, osądzając ją na przykład w sposób krytyczny do innych osób, prawda? Czy rozpowiadając na jej temat. I tutaj tworzy się napięcie w ciele. Jeżeli my to robimy, to automatycznie można odczuć napięcie w ciele. Ja kiedyś rozmawiałam o swojej córce z moim synem starszym, a tam wiadomo, jak to małolatki, czasem nie posprząta w tym pokoju i tak dalej. I zaczęłam, a że zwykle nigdy nie mówię na czyjś temat źle, staram się nie mówić na czyjś temat negatywnie, tak wtedy poczułam automatycznie, bo jak ta kostka lodu robi się taka czysta, to ona więcej sygnałów odbiera, że coś robisz nie tak. Mhm. Możesz się upomnieć sam i to przestać robić. W związku z czym wtedy poczułam, kiedy mówiłam, słuchaj, no nie mogę sobie się uporać, tyle mam pracy, tyle klientów, tyle wszystkiego, a tu nagle nie mogę się doprosić o pomoc. I tam coś zaczęłam narzekać. I to narzekanie, i to obczernianie tego dziecka, które tak naprawdę no nie jest świadome chyba tego, co robi, zaczęło mi rosnąć gdzieś tu jak kula w gardle. Mhm. Zaczęłam się źle czuć i tak sobie pomyślałam, dlaczego ja się zaczynam teraz źle czuć? No przecież nic dobrego teraz nie robię. Może inaczej bym rozwiązała ten temat, a nie w sposób osądzający to dziecko, prawda? Chociaż żalę się, a żal też rodzi takie kody victim codes, co się nazywa takie kody ofiary. Kody ofiary, tak, tak. Mhm. Dlatego też fajnie jest tutaj się upomnieć wtedy i nie tworzyć tej złej karmy sobie, nie osądzać po to, żeby później mieć tych krytycznych ludzi wokół siebie, prawda? No szczerze mówiąc, jak to Jezus mówił, wyciąg tą z oka, tą belę, no, jeżeli jesteś bez skazy, prawda? Tak. Więc tutaj takie właśnie, to rodzi wrogość i niechęć innych osób. I teraz konsekwencje wrogości i gniewu prowadzą do bycia też brzydkim. Krótko mówiąc, wyraz bycia brzydkim nie znaczy bycia brzydkim człowiekiem, Mhm. bo nie ma pięknych, długich blond włosów, czy jakichś pięknych oczu, nie wiem, czy jakieś, nie wiadomo, figury, modelki. Tylko chodzi tutaj o to, że tworzymy jakby z serca, to jest takie, ja tutaj sobie nawet krzywdzenie innych osób tworzy też jakby nas wyraz twarzy. O, my na twarzy stajemy się tacy nieprzyjemni. Mhm. Mamy zawziętość. Zauważcie, że osoby zwykle, które są zawzięte albo jacyś gniewne, to jaki one mają wyraz twarzy? Ten wyraz twarzy warunkuje właśnie to, co Mhm. oni mają w środku, czym sobie automatycznie tworzą gwarancję, że nikt ich nie będzie akceptował, nikt ich nie będzie lubił, no bo czy bunt jakikolwiek, no każdemu zdarzy się zrobić coś złego. No i także tutaj też by fajnie było po prostu sobie to, jeśli chcesz być piękny, ja miałam kiedyś taką koleżankę, która była najpiękniejsza w ogóle w całym zakładzie, bo ja wtedy pracowałam akurat jako dziecko jeszcze 21-letnie gdzieś tam, bo od dziecka już Mhm. w jakiejś fabryce. No i ta dziewczyna miała tutaj dziury, bo miała w skórze, dlatego że była chora kiedyś na ospę i bardzo duże miała skutki Tak. uboczne. Więc i tak dalej, ale miała tak cudowne serce. Właśnie. Ona była najpiękniejszą istotą chodzącą tam po tym piętrze. Mało tego, on wyszła za mąż za najfajniejszego, najprzystojniejszego chłopaka na tym dziale, gdzie wszystkie dziewczyny za nim latały, ale tylko ona mogła z nim być. No bo jej serce po prostu promieniowało na zewnątrz. Tak. Zresztą można zobaczyć u tych świętych takie piękne aureole, prawda? Rysowane w starożytnych tutaj na tych obrazach. I co? Tutaj wokół
głowy tworzy się ta aureola. Dlaczego? Dlatego, że to piękno emanuuje na zewnątrz. I ono powoduje, że czujemy się w towarzystwie takiego człowieka. Później, jeśli jest ktoś zawistny, zazdrosny, to prowadzi do tego, że będziesz osobą nieznaczącą w społeczeństwie, nie będziesz mieć żadnych wpływów. Zazdrość i zawiść wobec drugiego człowieka spowoduje, że będziesz nikim w życiu. Nikim nie tyle już w tym życiu, bo to też się już w tym życiu zaczyna, Mhm. ale również w przyszłym życiu. Więc warto być raczej takim spokojnie, dobrze podchodzić do sprawy, do innych ludzi, nie zazdrościć, cieszyć się z innymi ich szczęściem. Tak. Tak, to jest piękne. Jak to jest piękne cieszyć się z innymi szczęściem. No i I teraz pokrótce. Mhm. takie krótkie słowo jest co, bo to są moje obecne doświadczenia. Postrzegam ludzi, zresztą też uczę, mówię, ludzie nie zazdrośćcie przede wszystkim. Bądźmy przepełnieni wdzięcznością. A za co mam być wdzięczny? Życie mnie tutaj za to, że żyjesz, za to, że oddychasz, za to, że masz dar widzenia, za to masz dar słyszenia, za to, że masz obok siebie kobietę, mężczyznę, z którym śpisz. Przepraszam, ale ja lubię pójść czasami po bandzie. Za to, że w nocy się przebudziłeś i usłyszałeś, jak ona lub on puścił bąka, to znaczy, że jeszcze żyje. Tak, tak. To jest Razem, że może się przytulić. Za to, że masz jeść, za to, że masz kota, który cholerny futrzak mi się pałętam pod nogami, ale on ociera się, chce wejść ci na ręce, żebyś go pogłaskał, żebyś się... On chce ci dać twoją energię. Za wszystko mamy być wdzięczni. dokładnie I na tak. drugim biegunie ta potworna zazdrość. Nieraz ja byłem często takim, jestem często takim po prostu zazdrosnych ludzi. To, co przejawiało się między nimi, gdzie słyszałem za plecami. Skąd on to, tam był później przecinek, K, skąd on to wszystko wie? Ja mówię, dobrze, wiem to, co zostało mi dane, bo ja tam sam z siebie też nic nie wiedziałbym. Jak mówi apostoł Paweł, co macie, czego byście nie otrzymali? Więc Boże, dziękuję Ci za to wszystko, co otrzymałem, czym się mogę dzielić z innymi. Jeżeli się podzielę, to natychmiast to widzę, że otrzymuję jeszcze więcej. Natomiast mam teraz bardzo taki klasyczny przykład jak zazdrośnicy, ludzie, z którymi współpracowałem przed laty, których zostawiłem, jak oni teraz dostają po kościach. Również finansowo. Również w opinii innych ludzi, jak dostają po kościach. Przepraszam za moje kolokwializmy, ale ci stali bywalcy tego mojego kanału to wiedzą doskonale, że po prostu nie musi być tak zwana bułka przez przez bibułkę. Nazywamy rzeczy po prostu po imieniu. A więc to, słuchajcie, co mówi Mają. Beatka, to nie są jakieś teorie, to jest absolutnie sprawdzalne, mierzalne. No fakty są mierzalne, bo z faktami się nie dyskutuje i kwestia akceptacji, o czym mówiłaś. Zaakceptować nie oznacza, że ten fakt jest fajny dla mnie, wygodny, ale mam to zaakceptować, bo tak się teraz stało, tak? Przejechał mi facet rowerem po stopie. To ja co, będę mówił, że nie, nic się nie stało? Stało się, to jest fakt. Teraz pytanie, co ewentualnie ja z tym zrobię. Czy będę klął? No nie wiemy, jaka była intencja, może przypadkiem, może się zagapił, a z drugiej strony może to ja się zagapiłem. Lekcje wyciągnąć, wnioski wyciągnąć. Czy wchodzi w grę jakaś taka jednosekundowa przerwa? Tak, Sekundę tylko wyłączę automatyczny odkurzacz, który mi dobrze, przeszkadza. dobrze, nie ma problemu przecież, życie. No widzicie, rozwijamy sobie takie ciekawe tematy. Słuchajcie, no tutaj na tym kanale spotykamy się z różnymi ludźmi, wy też jesteście nieprzeciętni, wiecie o tym. W mniejszym lub większym stopniu ja też zaczynam poznawać, że jestem nieprzeciętny, jestem istotą boską, wy też jesteście istotami boskimi i powinniśmy na luzie brać po prostu. Beatka musiała teraz załatwić życiową czynność, wyłączyć odkurzacz. No i w Na porządku. nieszczęście w ogóle nie wiem, jak to się stało, że
wiele rzeczy przygotowałam do tego wywiadu, a tego nie. A, No to a to prosiłam nie szkodzi. To jest właśnie pokazuje, a zaakceptowałaś to, ten wredny odkurzacz. Jak ja mogłam go nie wyłączyć? Ja nie. zapomniałam, przecież to miało być perfekcyjne. Świetnie, świetnie, że to powiedziałeś, bo i właśnie tutaj o to chodzi. Ja się całe życie borykałam z tym i nawet taka sytuacja może nam pomóc wyjaśnić, czy my się mamy obwiniać. Całe życie się obwiniałam za wszystko, ponieważ byłam obwinianym dzieckiem. Tak, Ciągle karanym, obwinianym. Zresztą jak to tak. było w latach 70., prawda? Ja się urodziłam w 1970 roku. W związku z czym trudne czasy, że tak powiem. I niestety, no, to źle zrobiłaś, tam to źle, tam nie Tak. było pochwał. Tam były ciągle punishment, ciągle obwinianie tego dziecka. W związku z czym ja musiałam się dopiero uczyć. Efektem mojego działania w przestrzeni nielokalnego umysłu, moich transformacji, które wykonują na sobie, a jak działają na mnie, to zadziałają z pewnością na moich klientach, jest właśnie między innymi zauważenie, że obwinianie siebie na pewno tworzy złą karmę. Mhm. Na pewno tworzy złe życie, braki finansowe, materialne, braki w miłości. Brak akceptacji jest trucizną dla umysłu i serca. Dlatego też fajnie, żeście to stało, bo akurat nie wpadłam pewnie na ten temat, tylko na jakiś inny. A teraz, co się stało, że ten odkurzacz tam sobie, on sobie piszczał, pomyślałam sobie, dobrze, to ja poproszę o chwilkę przerwy. Z pewnością każdy, co zrozumie, bo takie rzeczy się zdarzają, Nie ale rozumiem tego, to miało być perfekcyjnie obwiniam się. przygotowane. Nie obwiniam się, to jest program z Januszem, który jest przekochany, dlatego że można spontanicznie coś przeoczyć i nie obwiniać się właśnie w tym momencie. Nie obwiniałam się, jestem okej, robię co mogę, żeby było dobrze w tym życiu i to się też zdarza każdemu, dlatego też nie obwiniajcie się, kochani. Obwiniając się czujecie się bardzo źle. Obwiniając się tworzycie złą karmę, tworzycie złe życie już teraz. Tworzycie sobie stres i depresję i ból w sercu, który potrzebuje stać się czystką kostką lodu. Tak. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby się, jestem grzeszna i właśnie tutaj w Kościele troszkę to mi nie pasuje, ale to też jest temat kontrowersyjny. Nie odpowiada mi to, że mówią, że jestem grzeszna, bo jaka ja jestem grzeszna? Przyszłam na ten świat jak to małe dziecko rzucone w tą gawiedź, jak mówiłam na początku już. I przyszłam tutaj doświadczać. Gdybym była doskonała, no pewnie leżałabym sobie teraz w niebie cudownym, nieskończonej przestrzeni miłości i nie musiała się martwić, ale że potrzebuję pobyć troszkę właśnie tutaj w tej oczyszczalni umysłu, w tym życiu, które bardzo pięknie zostało nazwane przez Hillside. Hillside się nazywa na YouTube, można sobie pooglądać Hillside. I tam, tylko że to są już bardzo wysokie tematy, i tam się właśnie on określił to pewien mnich, że Ziemia jest lasem z łowcą, Ziemia, życie jest lasem z łowcą na czele. Zawsze gdzieś ten łowca się pojawi, żeby ci coś przypiąć, jeżeli nie rozumiesz tego życia. Mhm. Dlatego tak ważne dla mnie jest przedstawić kilka szczegółów. Oczywiście to jest bardzo w skrócie, żeby nie przedłużać, co działa na naszą korzyść, a nie co działa na naszą niekorzyść. I tutaj teraz, jeśli ktoś pyta, jaki rodzaj działań prowadzi do szczęścia, no to teraz skupmy się na tym, jak to robić dobrze, prawda? Jak już to robimy, to jak to robić dobrze. I teraz tak, jeżeli ocenianie i obwinianie innych tworzy bycie głupim człowiekiem i niemądrym, którego nikt nie będzie później słuchał, no to automatycznie włącza się nam taka myśl, aha, dobrze, to ja już będę starać się nie oceniać innych, nie obwiniać, tylko wziąć odpowiedzialność jakby za swój strumień świadomości, za siebie i być dobrym, kochanym człowiekiem, który zrozumie tą istotę taką, która tam gdzieś robi jakieś błędy, bo sama ją robię, prawda? I jaki rodzaj znowu działań może wpływać na nasze właściwe życie? No to przede wszystkim, tak jak między innymi oczywiście, nie obwiniać się, traktować się łagodnie i zacząć wszystko od siebie. Wszelkie działania potrzebują wyjść od nas. Nigdy nie szukamy na zewnątrz. Szukanie na zewnątrz, kto jest winny mojemu problemowi,
kto przyczynił się do mojego nieszczęścia, bo to rodzice mnie zostawili, bo oni mnie źle wychowywali, bo mnie bili i tak dalej. Żona, mąż, Żona, dzieci. mąż, dzieci, sąsiad i tak dalej, i tak dalej, Ale religia. wybrałeś, człowieku, tę żonę, tego męża. Mhm. Czego chcesz? Wybrałeś swoich rodziców. Dlatego też jest, Podpisałeś kontrakty jakieś najprawdopodobniej. A dlatego nie... jest takie cudowne pytanie, którym bardzo chciałabym się podzielić tutaj z widzami naszymi, że w ramach całej tej tutaj takiej przemiany, co zadziała na Waszą korzyść? Ogromną korzyść. To może zmienić Wasze życie. Właściwie to są takie dwa pytania. Jedno potężne pytanie i to jest to, czym chciałam się podzielić na koniec. Znaczy nie na koniec, przy końcu, ale może to teraz. Kim ja tak jak naprawdę... Wziąć sobie usiąść, w takim ciszy i spokoju. Postarać się wyciszyć te myśli na moment i zadać sobie to cudowne pytanie, które jest transformujące, to jest pytanie transformujące naszą karmę, nasze życie. Wyniki, rezultaty są inne później, lepsze. Czyli usiąść sobie w spokoju, w ciszy i zadać sobie to piękne pytanie. Kim ja tak naprawdę jestem i po co tutaj przychodzę? Następnie drugie pytanie. Czy co jest właściwe, a co niewłaściwe? To, co robią, czy to jest właściwe, czy to jest niewłaściwe, czy to jest właściwe, co teraz robię, czy to jest niewłaściwe, co teraz robię. Oczywiście każdy może sobie przekształcić to zdanie trochę inaczej w języku angielskim, trochę inaczej w polskim. Czy to, co teraz robię, doprowadza mnie do szczęścia? Mhm. Czy to jest właściwe, czy to jest niewłaściwe? No i przede wszystkim, kim ja tutaj jestem. I wtedy włączają się takie frontal lobes, tutaj na przodzie mózgu, te płaty czołowe, które przepuszczają tą informację i automatycznie Twoja podświadomość zaczyna sobie tutaj, kim ja jestem i zaczyna szukać. Kim tak naprawdę jesteś? Dlaczego tutaj jesteś? Po co przyszedłeś? I to daje nam możliwość przemiany. Cierpienie też daje nam możliwość przemiany, oczywiście. Tak, bo ludzie są właścicielami własnych działań, dziedzicami swoich działań i na podstawie których tworzą swoją rzeczywistość i przyszłe wcielenia. No jaki miałoby sens iść prosto do nieba, prosto do piekła albo prosto do czyśćca? No ja uważam, że my musimy popracować nad tym, żeby się w te przestrzenie dostać, nawet w te najniższe przestrzenie. Tutaj kłania się kosmologia buddyjska, którą też miałam okazję przestudiować przez pewnym okresie mojego życia. Jakie są przestrzenie, że są też dewiczne, czyli tamte anioły, które katolicyzm też uznaje, Mhm. sobie zamieszkują, są, pomagają, nawet wydaje mi się, że jeden jest z nami tutaj, także można spokojnie zauważyć jakąś poświatę może gdzieś w którymś miejscu na ekranie, gdybyście się mocno skupili, jakiegoś światła pięknego i towarzyszy nam tutaj, żeby ten wywiad był jak najlepiej przeprowadzony dla dobra naszego z Januszem i innych oczywiście osób, które nas oglądają. Także tak to wygląda. Działania naprawdę są, rezultat jest wynikiem działań. Cokolwiek tworzysz w tym życiu, będzie to Twoje, niczyje inne. Takie konto bankowe i konto życiowe można porównać. Odkładaj na to konto bankowe, odkładasz na to konto bankowe dolary, euro czy polskie złote. Mhm. Podaj też na konto życiowe dobre uczynki, dobre rzeczy, dobre myśli, dobre działania, a wtedy to też zaowocuje. Tylko że tak, konto bankowe, nigdy w życiu nie zabierzesz go do następnego wcielenia, a tam zmierzamy. Mhm. Ten strumień świadomości jest ruchomy. On się przemieszcza w przestrzeni. I mam na to dowody i Wam powiem teraz tak ciekawa historia. Umierała moja znajoma i to bardzo niedawno, bo to było w grudniu. Ta dziewczyna niestety nie była świadoma. Żyła życiem codziennym. No widocznie tak ma być. Widocznie tak się losy potoczyły. Gniewu dużo było w tej osobie i niezgody. Ona sama zresztą Niezgody, tak. o tym powiedziała. Inaczej powiem Ci tak, przepraszam, jakbym ściągał z Twojego pola niektóre słowa, które chcesz wypowiedzieć. Słyszałem od razu niezgodę. Słuchaj, słyszałem, kim jesteś, i od razu przyszło mi do głowy, napisałem taką 50 stron. Kim jesteś, człowieku? No To, właśnie. widzisz, nie ma przypadków, no nie? Nie. I to świetnie, że właśnie tutaj masz taką książkę na ten temat, bo to jest wartościowa wiedza. I ta osoba powiedziała mi, co tam jest.
na żywo. Nagrałam się, ja mam to nagranie. I umarła, odeszła, serce przestało bić i tak dalej, i tak dalej. I ona mówi tak, i wróciłam. Wepchnęli mnie tutaj z powrotem. Kto cię wepchnął? Ona do mnie to na żywo, bo ona później chciała być moją klientką. No już było bardzo późno, więc mogłam Czyli tylko... ona miała śmierć kliniczną? Tak, tak. Skróciłam jej, można było tylko skrócić jej cierpienie. To była Jasne. śmierć kliniczna, więc opowiedziała mi, jak to było. Ja byłam z tym na bieżąco, bo ja byłam przy tym wszystkim z nią na bieżąco każdego dnia. I ona mówi, już obudziła się, jakby z powrotem otworzyła oczy po jakimś tam okresie czasu i mówi tak, już teraz się nie boję. To było zaraz po transformacjach, bo próbowałam chociaż ulżyć jej w cierpieniu. Nie dało się jej pozostawić w tym ciele. Ciało było już zepsute na tyle, że ona potrzebowała je zmienić, ale udało się jej skrócić cierpienia i pomóc jej się przestać bać tego przejścia. Mhm. Bo perspektywa śmierci z punktu widzenia duszy, a perspektywa śmierci z punktu widzenia człowieczeństwa jest inna, prawda? Mhm. No i Mhm. tutaj naprowadziłam ją na to pierwsze. I ona mówi, że już się teraz nie boję. A wiesz dlaczego? Bo tam byłam. Ja mówię, gdzie byłaś? Byłam w tej przestrzeni. Jak tam było? Wyszłam. Zobaczyłam. Byłam wolna od bólu. I było światło, ale to światło było za cieniem. A czym był ten cień? Postacią. Postacią, która powiedziała, że to nie jest mój poziom. Bo ja dopiero jestem na poziomie 2 i muszę wrócić. I popracować, żeby wyjść na wyższy poziom. Mhm. I dlatego do tego światła ją nie dało się dotrzeć. Ja mówię, okej, dobrze, no więc teraz powiedz mi, ile jest poziomów? 7 lub 8. Mhm. Jaki kolor ma najwyższy poziom? Purpurowy. Purpurowy poziom jest najwyższy. Ale ja jestem na drugim. Tak, wiem, że jesteś na drugim. Boisz się tego drugiego? Tam nie ma lęku. Nie ma takiego lęku, jaki jest tutaj. Ale nie jest wygodnie. Przeistoczę się, wejdę w ciało, ale oni muszą je dla mnie przygotować. Muszą je dla mnie przygotować, przyszykować. Nie ma jeszcze ciała. Muszę poczekać, żeby było. Czyli narodziny. I tam był taki chłopiec, który mówił o reinkarnacji także na żywo. I to było transmitowane. Też, tylko nie pamiętam tytułu filmu, szkoda. I on też mówił, że został wepchnięty w ciało przy narodzinach. Wypchnięty przez jakąś postać, która stała za nim i to potwierdziło mi to, co ona mówiła. Ciemną, ale zarazem taką dobrą postać, która stała za nim i po prostu popchnęła go w to ciało. Przy narodzinach. Ja Czyli myślałam, że moment dusza, wcielenia. no ja myślałam, że dusza wciela się w trakcie, jak kobieta jest w ciąży, ale w tym momencie trochę to wykluczyło i szczerze mówiąc, no jest to temat również kontrowersyjny. Tak, Możemy tak, bardzo. Oczywiste. ale jest okej. No, Aborcji i innych rzeczy. tak. Ja na podstawie tutaj, znaczy nie zabija się niczego, nawet Tak, życia, które tak, jeszcze na tak, tego tak. istnienia, prawda? Ale fajnie jest tutaj właśnie wiedzieć to, że te ciała są wpychane, jakby pomagane jest w wejściu w to ciało. Jakaś tam postać pomagała zarówno temu chłopcu, jak i tej mojej koleżance, z którą na żywo rozmawiałam, nawet nie tak jak z tobą, bo ją widząc i dotykając nawet jej ciała mogłam dotknąć, bo ona leżała tutaj u nas w Irlandii na palliative care, to jest oddział dla już taki osób, które umierają, prawda? W szpitalu w Treli. Jest miejscowość Treli. Można sobie sprawdzić, czy mówię prawdę. I ona mi właśnie powiedziała, że ona jest na poziomie 2, ale nie boi się już odejść. Nie narobiła tyle zła, żeby była jakoś tam karana. No i faktycznie są te przestrzenie. I te przestrzenie ja widzę w snach. Była taka krótka historia też człowieka, który ja go dobrze nie znałam. To był pewien mężczyzna, który przyśnił mi się w nocy i ja widziałam go siedzącego na fotelu. No jak zwykle, zresztą już nie jestem zaskoczona tymi snami, bo są tak częste. Znaczy, widziałam go, że siedzi sobie na fotelu czerwonym i nagle ten fotel miał taki jakby drąg, który był wszczepiony w ziemię i on mnie poprosił. Ja stanęłam obok niego, patrzę, a on mówi do mnie tak: proszę,
pomóż mi wejść w podziemia, które znajdowały się po mojej prawej stronie i naprzeciwko niego. 3 schody i następnie kolejne 3 schody i taka dziwna jakby przesłona wjeżdżało się tam, właściwie przemieszczało się tam i tam były cele, tam były takie jakby małe cele, takie małe pomieszczenia, ale ja jeszcze wtedy nie miałam prawa tam wejść. Już teraz mam, ale wtedy nie miałam. I ten człowiek powiedział mi, pomóż mi tam zejść. A ja mówię, niestety nie mogę ci tam pomóc zejść, dlatego on nadużywał bardzo alkoholu, miał mnóstwo stresu i lęku. Oczywiście chciwości też, bo znałam historię tego człowieka bardzo dobrze. I mówi, pomóż mi tam zejść, nie mogę ci pomóc zejść, ale wiem, kto może. Nie wiem jakim cudem, ale przemieszczam się w tych przestrzeniach zupełnie nie wiadomo jak. Jestem tam, gdzie pomyślę, że chcę być. Przemieściłam się tam i wyobraźcie sobie, że zanim poszłam, wiem, kto ci pomoże, poszłam poprosić kogoś, kto mu pomoże. Albo jakąś postać, oczywiście, której nie mogłam dotknąć. Wróciłam na miejsce, to tam już była ta postać i ona wyglądała bardzo podobnie do tej opisanej przez tą koleżankę, o której wspomniałam wcześniej. I ona zresztą zmarła 2 tygodnie później, ciało się znalazło. I przez tego chłopca tak wyglądała, tylko że ta była jaśniejsza. Stała i wyglądała, jakbyś położył faktycznie firankę na siebie. Nie miała twarzy, nie miała rąk, nie miała, tylko po prostu taka zlana jakby mgła czy chmura. Bardzo dobra. Poczuwało się przy nim bezpieczeństwo. I w pewnym momencie ten człowiek na tym czerwonym fotelu tak szybciutko zjechał w podziemia, nawet nie wiedziałam kiedy, i na tym się sen skończył. Rano o godzinie, chyba to była gdzieś około 9, 10, otrzymuję telefon od mojego męża, że Janusz zmarł, nie, że ten człowiek zmarł. I mówi tak, ja mówię, jak to zmarł? Przecież on był młody, miał 44 lata. No, zmarło się mu. Ja mówię, okej, a jak to się stało, że zmarł? Bo ja widziałam go we śnie, mówię do męża. A on mówi, ja wtedy studiowałam właśnie fizykę kwantową, tutaj przemiany, transformacje z doktorem Richardem w Kanadzie i to było już wtedy, to było 12 lat temu około. I wyobraźcie sobie, że nagle on mi mówi, jak on zmarł, w jakich okolicznościach. Mówi, a wiesz, on ma tam w swoim pokoju czerwony fotel. I na tym czerwonym fotelu, ja mówię, słucham, czerwony fotel miał w pokoju. I siedział w tym fotelu i odpoczywał. I przyszła jego mama zawołać go na obiad. Ale on powiedział, że nie da rady teraz zejść na obiad, bo chce odpocząć. I jak odpocznie, to zejdzie. I w tym fotelu chwilę później zmarł. Więc jak mama już wróciła po niego po jakiejś chwili, to chłopak już nie żył. Powiem chłopak, bo 40 parę lat to jest młoda osoba. Oczywiste, jest bardzo młoda osoba. I też powiem chłopak. Mam syna w wieku 40 lat przecież, no to Tak. co to jest? W Śmieszne. związku Świetnie wygląda młody człowiek w ogóle. Dlatego też jak ja usłyszałam, że on w czerwonym fotelu zmarł na zawał, czyli szybka śmierć, tak jak zjechał w te podziemia, tak w czerwonym fotelu leżał. Ja w życiu nie byłam w jego domu. Nigdy, nawet nie wiem, gdzie on mieszka do dzisiaj. Nigdy nie widziałam jego rodziców mieszkań. Ale obrazy zobaczyłaś faktyczne, tak jak w Tak, rzeczywistości to wszystko było, tak. tak. Jedna tylko osoba, która umierała, widziałam ją, że wchodziła w światło. Jedna, jedyna i to był człowiek bardzo dobry, bardzo dobry, odpuszczający tutaj. No tam niestety była chciwość, tak, tworzenie tych finansów, tam było zabijanie się za pracę. Dobry też chłopak w sumie, bo taki pomocny był, no ale dużo stresu związanego z tym, no i oczywiście niezgody w związku z tym, co się wydarzało w jego życiu. Tak mniej więcej, tak pokrótce, że skąd wiem, dlaczego tak śmiało mówię o tym, że nie idziemy do żadnego tylko i wyłącznie jednego miejsca, zakątka i koniec. My pracujemy, my przechodzimy, właściwie ciało jest jakby samochodem, które... Tak, naszym pojazdem, naszym ja to nazywam kosmiczny skafanderek. A jeżeli skafanderek kosmiczny, to my wiemy, co tam jest w kosmosie. Tam oczywiście musimy zapewnić, żeby ten kosmiczny skafanderek był szczelny, zapewnił nam tlen, odporność przed brakiem pola magnetycznego. Przepraszam za technikalia, ale wyobraźcie sobie, czyli bardzo skomplikowane to jest urządzenie, które jest naszym ubiorem, naszej duszy.
Dosłownie. Dlatego też my jesteśmy, dusza czy źródło świadomości jest jakby tym kierowcą. Mhm. My jesteśmy tym takim kierowcą siedzącym w tym samochodzie. No a samochody się psują. No to co trzeba zrobić, jak się samochód zepsuje? No to trzeba go zmienić, prawda? No więc jeżeli masz zepsuty samochód, Albo zaprowadzić do supermechanika. albo zaprowadzić do supermechanika, czyli jakiegoś właśnie energoterapeuty, czy kogoś takiego jak ty, który pracuje na takich świetnych maszynach. Możesz tutaj, wiadomo, twoi obserwatorzy już wiedzą, co robisz, zresztą śniło mi się to też dzisiaj. O, E, Czy też do takiego energoterapeuty, który może przede wszystkim zapobiegać tym chorobom lub też spróbować uleczyć te choroby za pomocą różnych sposobów, albo również, jeżeli są takie krytyczne przypadki, które wymagają tutaj chirurgicznych zabiegów, no to mhm. udać się również do lekarza, bo my wszyscy razem jesteśmy lekarzami pomagającymi tym ludziom, czy w taki, czy w inny sposób. Ja nie neguję nawet medycyny. Oczywiście są tam pewne Oczywiście. nadwyrężenia, że tak powiem, ale cóż, trudno, no wszędzie gdzieś coś jest, ale wierząc ślepo w jeden rodzaj uzdrawiania, no Tak, to jest troszkę taką głupotą według mnie, brzydko tak, mówiąc. Nie lubię tego tak. tak naprawdę, nie lubię oceniać, ale jest. No bo dlaczego nie dać sobie szansy, jeżeli do tej pory nie zadziałała ta jedna rzecz Tak. u nas, to czemu by nie uwierzyć w coś nowego, prawda? No może jest coś jeszcze, co mógłbym zrobić dla siebie, aby to życie swoje i zdrowie poprawić, prawda? I tutaj udajesz się właśnie do takich osób, które umieją uzdrawiać energetycznie, czy też wpływać na emocje, które wręcz zapobiegają tym chorobom, żeby Janusz nie miał za dużo pracy u siebie. Albo zwracamy się do mechanika wszystkich mechaników. I mam na myśli oczywiście Boga, bo tutaj też żaden problem. Boże, faktycznie narobiłem głupot, jakichś takich nadwyrężyłem. Boże, natomiast czuję, że jeszcze mam coś tutaj do zrobienia w tym życiu, więc Ty wszystko możesz, jeżeli uznasz, że niech to wszystko będzie zgodne z Twoją wolą, jeżeli uznasz, że powinienem mieć zdrowe ciało, to otwieram się na Twój boski przepływ, na Twoje energie, na Twoje uzdrowienia. Dziękuję Ci Boże, że mnie wysłuchałeś. To co I, mówił Jezus zawsze. I tutaj świetnie, że zacząłeś ten temat, ponieważ właśnie chciałam przedstawić swoją historię, jak usłyszałam dosłownym i niedosłownym. Troszkę jest to przenośnia, bo tego się nie da określić, jak to Mhm. wygląda tak do końca. Usłyszałam głos Boga. Chciałam kiedyś napisać taką książkę właśnie, jak usłyszałam głos Boga I sama. masz napisać ją. Dziękuję, może mi pomożesz. Będę się zwracać o pomoc taką doradczą. Historia Boga u mnie wygląda tak. Dlatego, że byłam takim dzieckiem rzuconym w tą gawieć i myślałam, że babcia opowiadała mi o Bogu, bardzo go kochałam, bardzo mi pomagał, ale nie zgadzało mi się to, że on rzuca też ludzi do piekła. Jak on może rzucać ludzi do piekła? Stwarzać choroby i nieszczęścia. Taka dobra Bóg istota. tak chciał, Bóg Taka cię dobra, ukarał. dokładnie, taka dobra istota, a zarazem taka zła. No to jak to? Dwa w jednym? I już jako dziecko byłam takim małym filozofem i zaczęłam zgłębiać tą wiedzę. I tutaj później, jak już byłam w takiej trudnej sytuacji swojej życiowej, usiadłam sobie i weszłam w taki głębszy stan jakby rozluźnienia tego umysłu. Usiadłam sobie i to dosłownie przez moment usłyszałam ten głos, który nie był głosem takim, jaki ja wydaję teraz, ale był takim przekazem oczywistym, który przemówił do mnie na każdym poziomie mojego Mhm. istnienia. I wyobraź sobie, siedzę sobie tak i mówię tak, potrzebuję, gdzie jesteś? Potrzebuję Cię. Gdzie teraz jesteś? Tak bardzo potrzebuję Twojej pomocy, czuję się zagubiona, nie wiem jak sobie poradzić. Jakieś, gdzie teraz jesteś? I zamknęłam sobie oczy i nagle to było niesamowite uczucie, gdy usłyszałam i poczułam, jestem tu i wchłonęło się we mnie coś niesamowicie ciepłego. To było, to po prostu wycisnęło mi łzy z oczu. Mhm. To było tak dobre. Jestem tu i to było serce, całe tutaj, całe ciało, jakby się to wchłonęło we mnie. Cały czas jestem tu i byłem i będę. I to był pierwszy przekaz. Ja wstałam stamtąd jak taka zdziwiona
I od tamtej pory moje życie bardzo uległo zmianie. Następnie byłam u swojej synowej, bo ja mam dzieciaki też tutaj w Irlandii, dorosłego syna i synową. Byłam u nich i akurat jechałam od nich. I ona robiła mi tam takie jakieś zabiegi, bo ona też jest kosmetyczką, ma swój zakład. Więc całe moje życie w ogóle się zmieniło, odkąd zaczęłam robić to, co robię. Jechałam od niej z domu i Irlandia ma to do siebie, że jest przepięknym krajem pełnym dużej przestrzeni. Pola, krówki się pasą. Ja mieszkam w County Kerry, to jest hrabstwo Kerry. Tutaj nie ma, tak jak Małopolska, tylko hrabstwa. Tak. Także i patrzę się na pięknym polu, pasły się tam krówki, ale chodzi o to, że zatrzymałam nagle samochód. Te duże przestrzenie, zatrzymałam swój samochód i tak sobie stanęłam i znowu coś gdzieś mi było niewygodnie, gdzieś stworzyłam jakąś blokadę na podstawie swoich myśli i zachowań. I sobie myślę, co teraz? Gdzie teraz jesteś? No, gdzie się znajdujesz teraz? Żeby mi pomóc. Dlaczego mnie znowu zostawiasz? Ja cię potrzebuję. I co się dzieje? Dzieje się po prostu kolejna piękna rzecz. I nagle moja głowa była skręcona samoistnie. Mam ciarki na całym ciele, opowiadając to teraz. I ten głos mówi tak, głos, nie głos. Ten przekaz był taki. Mhm. Jestem tutaj. Odwracam głowę w prawo i widzę te krowy pasące się na pastwisku. I też tutaj. Skierowałam swoją głowę na drzewo po prawej stronie. Jestem też tu. Ptaszek wylądował na mojej masce od samochodu. Ale jestem też tutaj. I po lewej stronie nagle przechodziła dwójka ludzi, a ja poczułam niepokój. I tutaj poczułam niepokój. Czyli pole morficzne tych ludzi sięgało tak, że obejmowało mój samochód. Co się okazuje, że ludzie dużo mają do zrobienia jeszcze w swoim życiu. Tak więc jest tam i alkohol, i przemoc, i bardzo dużo różnych takich, i znęcanie się nad zwierzętami. I poczułam taki potworny niepokój, gdy te osoby przechodziły, kiedy usłyszałam, jestem też tutaj, co nie znaczy, że ta cudowna istota nielokalnego umysłu, ja to tak, czy nieprzejawionego, bo tego się nie da określić, tej boskiej istoty, która jest po prostu arcydziełem i we wszystkim zamieszkującym. Gdzieś tam on na pewno nie osądzał tych ludzi, tylko że ja poczułam ich energię, bo tak to już jest, która mnie delikatnie jakby przeraziła. Ale później już doszłam do siebie i pomyślałam sobie, wow, szukałam wszędzie, wołałam, a ja po prostu tym jestem. Jestem. Tak jak mówią, jestem Stwórcą, jestem Bogiem, tak jak Ty to wcześniej powiedziałeś, to ta istota po prostu jest w najmniejszym kwanciku tego istnienia całego. Więc tak, to było potwierdzenie zdecydowanie dla mnie. Oczywiście było tam więcej jeszcze, pokazał mi inne jeszcze żywe istoty, ale już nie chciałam się tutaj rozgadywać. To było niesamowite uczucie. Mhm. Bardzo piękne i bardzo prawdziwe. Także wiem, jest. Też pojechałam kiedyś. Także przychodzą tutaj do nas później takie rozwiązania. I zaraz po tym, co ciekawe, po wejściu w tą cudowną przestrzeń, w sposób, jaki mogę zademonstrować dla Państwa tutaj na końcu jeszcze, jeżeli Janusz oczywiście na to pozwoli i czas nam pozwoli. Pozwalam, chociaż czasu już mamy coraz mniej. Ale Możemy posłuchaj, to robić kiedyś już. nagrywałem wywiad z Rafałem Stachyrą. Nawet nie zauważyliśmy, że to było już godziny chyba 50 minut. Wow! Po prostu tak to szło. Ja później patrzę, Rafał, a już to godzina chyba 48, mówię, musimy kończyć, bo i tak kto to będzie oglądał. I było relatywnie bardzo dużo odsłon, chociaż mój kanał jest kanałem niszowym. Tu nie ma siekaniny politycznej, dowalania i to ludzi podnieca i tak dalej. Tu trzeba się skupić, bo często to są audycje długie, godzinne, półtorej godziny, załóżmy wywiady tak jak dzisiaj. I naprawdę ja doceniam tych wszystkich oglądających, tych naszych gości, którzy chcą tego słuchać. Ale to, co my dzisiaj mówimy, bez zadzierania naszych nosów, my wiemy, o co chodzi, wpływa na całą przestrzeń. Tym bardziej, że w tej chwili zachodzą tak potężne zmiany na świecie, w naszych duszach, że znaczy
wcześniej chciałem to powiedzieć, bo ty wspomniałaś o hunie. Jest zasada huny i jednocześnie zasada Chrystusowa. Nigdy nie krzywdzić, zawsze pomagać. I tym się powinniśmy kierować. I jeżeli my robimy taki program, czy ja z innymi ludźmi, istotami skierowanymi tutaj do mnie, będę robił wywiady, już robię wywiady, to wszystko jest na zasadzie pomocy również i sobie, i innym. Dosłownie. Ale teraz jeszcze można, bo jeżeli mamy, ja chciałam się jeszcze tutaj odnieść, jeśli pozwolisz, tak pokrótce do tej karmy takiej negatywnej, no bo ktoś powie tak, łatwo ci powiedzieć, no bo masz już to, tamto, siamto, masz zawód fajny, masz rodzinę, dzieci, tutaj dom w Irlandii, piękny samochód i takie inne. Okej, łatwo ci powiedzieć, fiśta wio, a co ze mną, biedakiem, który niczego nie może się w życiu dorobić i ma takie straszne życie. No właśnie, karmę można osłabić. Można ją skrócić. Czyli wszystkie te działania, które dotychczas wykonywałeś i złożyły się na to, co teraz przeżywasz, możesz jakby zmniejszyć, zminimalizować poprzez właśnie te działania, o którym dzisiaj wspomnieliśmy w tym wywiadzie. To jest po pierwsze. A po drugie, można ją też osłabić i skrócić, bo poprzez halo, jesteś tam? Tak, nic nie szkodzi. Czasami jakieś takie technikalia wychodzą, bo ja też słyszałem, co jakieś piknięcie było. Karma może być osłabiona poprzez właśnie takie medytacje. Medytacje, właściwie wgłębianie się w siebie, wejście w swój umysł i oczyszczanie tego umysłu warunkuje lepszą karmę i skrócenie tej karmy. Robienie dobrych rzeczy zamiast tych złych Tak. skraca tą karmę, ale przede wszystkim oczyszczanie umysłu przez co? Przez pozostanie w chwili obecnej, którą i teraz właśnie powiem, że już kończy się czas, nie chciałabym tego przedłużać i mogę zademonstrować dosłownie kilka minut, jak to zrobić dla wytrwałych. W związku z czym można sobie to zrobić w taki sposób. Usiąść sobie wygodnie, najwygodniej jak się da. Najwygodniej, zrelaksować swoje ciało maksymalnie. Można sobie zamknąć na chwileczkę oczy i zauważyć swój cudowny oddech, który utrzymuje nas przy życiu. Zauważyć. Następnie skierować swoją uwagę na środek czoła pomiędzy brwiami. I tam skupić się na kilka sekund. Zauważcie teraz skupienie na klatce piersiowej. Jak ona się delikatnie unosi pod wpływem wdechu i opada pod wpływem wydechu. Następnie można skierować swoją uwagę również na tył głowy, gdzie znajduje się szyszynka, pineal gland, gdzie Kartezjusz mówił, że mieści się właśnie dusza. Skierujemy tam swoją uwagę z tyłu głowy. Pomiędzy dwoma półkulami znajduje się maleńki organ, w którym skupienie się w tym miejscu też bardzo pomaga. I wdech, i wydech. Zrelaksujcie całe ciało. Wdech i wydech. Relaksujcie ciało. Zauważcie, czy leży wygodnie, czy nogi są wygodnie ułożone.
ręce. Weźmy sobie teraz wdech i zatrzymanie. Wdech, to miejsce z tyłu głowy. Zatrzymanie na 2 sekundy. Raz, dwa i wydech. I jeszcze 2 razy. Wdech. Stop. Raz, dwa i wydech. Wdech ostatni raz. Raz, dwa i wydech. Powolutku możemy wyjść z tego bardzo krótkiego procesu, takiego demo. Otworzyć swoje oczy i tutaj zauważyć teraz, czy nie zrobiło się tak lekko, czy nie jest tak lżej i bardziej zrelaksowanie. I to jest moment, w którym łączymy się też z Bogiem, nie tylko na zasadzie krzyków, płaczu, ale na zasadzie takiej właśnie otwarcia portalu, otwarcia pomiędzy nami a tą przestrzenią, z której nie zdajemy sobie sprawy, że jest tak naprawdę w nas. Bardzo Ci dziękuję, Januszu. I ja Tobie i Wam wszystkim za tą możliwość. A w ogóle chcę powiedzieć, że tak na koniec tym razem, bo zapomniałem na samym początku, a może już mówiłem. Dziękuję bardzo Rafałowi Stachyrze, Rafał Stachyra, nieprzeciętny człowiek, dla mnie taki błogosławiony kosmita, boski duch, który po prostu łączy wielu ludzi w tej chwili, między innymi to nagranie, to poznanie Beaty. Ja poznałem Beatkę, Beatka poznała mnie, ale też zapoznał mnie z wieloma innymi ludźmi i po prostu dzieje się magia, naprawdę magia, bo wspólnie, bo to są podobne dusze, właśnie wibrujące na podobnych częstotliwościach. Jedna z takich pięknych dusz, Danuta Królewska, była właśnie w sobotę, w niedzielę na konferencji Lepszego Życia w Radomsku. Miał tam kapitalny temat, może nawet mówiłem już na samym początku, moc człowieka, w jaki sposób można ją wykorzystać na co dzień. I to kapitalnie współgra, to co powiedziała Danusia, kapitalnie na przykładzie tego, co mówi Jezus, co mówią buddyści, bo to ludzie religię stworzyli, a nie Bóg, no, myśmy się podzielili. Ale Tak. te wszystkie pierwiastki są identyczne. Mhm. Jesteśmy stwórcami, bo jesteśmy istotami boskimi, tylko pytanie, co człowieku stwarzasz? Co z człowieku stwarzasz? Nie chcę tylko kontynuować dalej, bo znowu zaraz będą 4 godziny ewentualnie naszej rozmowy, ale naprawdę serdecznie, Bartko, Ci dziękuję i dziękuję Wam, obecnym, oglądającym, słuchającym tego wywiadu, tego przekazu. Nie musicie wierzyć, ale ja wiem, że każda taka rozmowa zmienia całą naszą przestrzeń, w której jesteśmy, czyli zmienia nas wszystkich. I chwała Bogu, Bogu chwała, niech tak się staje. Jestem jak najdalszy od umoralniania, od włażenia gdzieś tam na ambonę i głoszenia kazań, bo nie o to chodzi, tylko trzeba sobie uświadomić. A, kiedyś zadano mi takie pytanie, bo zawsze kleszyłem. Byli znajomi, którzy mówią, ale ty jesteś klecha. Ja mówię, dobrze. Proszę pana, a pan jest księdzem? Ale dlaczego? No bo tak pan mówi o Bogu, a zaraz, muszę być księdzem, żeby mówić o Bogu? Bóg jest ciągle we mnie. I teraz jeszcze jest jedna sprawa. On nas nigdy nie opuszcza. Beatka o tym wie, ale jak się uczyła tego wszystkiego, to jeszcze nie wiedziała. To my go opuszczamy. A on Tak, tak, czeka, no i co? No poprzez jest lęki, do twojej dyspozycji, ale nie będę ci niczego narzucał. tak, poprzez swoje lęki, poprzez swoje obawy, poprzez swoje złe myśli i zachowania odrzucamy, właściwie nie odczuwamy go, bo jeżeli nasz umysł jest pełen, że tak powiem, tych, które wymieniłam, emocji, tych myśli negatywnych i tak dalej, działań, to wtedy nasza kostka lodu jest bardzo brudna i dlatego nie może mieć, nie może rozpuścić się w tej cudownej, czystej przestrzeni, czyli świadomość bez myśli, jeszcze tak na koniec wspomnę, świadomość bez myśli
bez myśli może się obejść, ale myśl bez świadomości nie. I przebaczajcie też, wybaczenie, bo przebaczyć to znaczy przestać czepiać się swojego własnego rozżalenia. Oto tutaj to też jest takie fajne przekaz, który chciałam w krótkiej wywiadzie powiedzieć, bo ludzie często bardzo trudno im jest przebaczyć. Zresztą można zrobić kiedyś jakiś, oczywiście wpraszam się teraz, odcinek na temat przebaczenia. To też Tak. jest. Bardzo trudna rzecz przebaczyć. Bo to nie chodzi o to, dobra, wybaczam ci, ty taki, siaki, owaki, przepraszam, ale wiecie o co chodzi, prowokuje w ten sposób, to zupełnie nie ma nic do rzeczy. A przy okazji, jak będziesz mówiła o wybaczeniu, kochani, chyba na moim kanale jest też taka audycja o wybaczaniu. To jest fragment jednej z moich książek. Nie samym chlebem żyje człowiek, jak odkryć Boga w sobie. I tam są naprawdę głębokie treści. Nie dlatego głębokie, że ja to napisałem, tylko że ja to otrzymałem. A ja byłem tylko sekretarzem, że tak powiem. Tylko pisałem to, ewentualnie zapisywałem te słowa. Dobrze, słuchajcie, kończymy, bo już będzie troszeczkę sporo tego. Klienci się rozbijają tutaj telefon za telefonem, U telefon mnie to samo, ciągle powiadomienia, widzę WhatsApp i tak dalej, grzeje się to wszystko, przestrzeń. Może mamy na to wpływ, że tak się dzieje. Jeszcze raz Jeszcze raz, przedstawię. kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeszcze raz Rafałowi, ale też właśnie Beatce przede wszystkim, że też zaufała nieznanemu facetowi, bo nie wiadomo, kim ja tu jestem, a ona widzi szeroko. No może coś dostrzegła, że jednak jest okej. To oczywiście jest pierwsza nasza rozmowa, bo mamy zaplanowany cały szereg. Myślę, że w tej chwili jest coraz więcej ludzi, którzy się łączą. Zresztą jest moja zasada. Łączmy się, nie szukajmy żadnej konkurencji. Który to jest lepszy terapeuta, albo który ma lepsze urządzenia, albo lepsze metody. Ja jestem najlepszy, chodźcie do mnie. No bzdura na kółkach. No to w takim razie ten gość już dla mnie jest totalnie niewiarygodny. Nie, łączmy się razem, Łączmy się razem wszyscy. Tylko razem możemy więcej. Jak to się mówi, teraz znowu do twojego programu to będzie pasowało i ogólnie. Każda potwora znajdzie swojego amatora, było takie powiedzenie. Jednemu Kasia, drugiemu Marysia. Absolutnie. Więc każdy z nas ma jakieś umiejętności, działa na Tak. pewnych częstotliwościach, które będą współgrać z odpowiednimi osobami, które zdecydują się na nasze usługi, że tak powiem, nieładne. Do Beatki można się zgłaszać, zresztą ja w opisie audycji Dziękuję. podam namiary, oczywiście do kontaktu. I to są często takie rzeczy nie z tego świata, dla przeciętnego człowieka, ale to wszystko działa, naprawdę to wszystko działa, bo jesteśmy istotami kwantowymi. Beatko, jeszcze dziękuję. raz najserdeczniejsze podziękowanie i Wam Ja- wszystkim jeszcze raz za to, że żeście byli. Bez Was ta Nie- audycja nie miałaby, nic by nie wnosiła. Dziękuję bardzo Tobie. Byłbym jak partyzant z wyciętego lasu, jak aktor ze spalonego teatru. No przed kim występować? A Tak. więc nasza publika. Trzymajcie się, najlepszego. Do zobaczenia wkrótce. Papacki. Ja też dziękuję bardzo Tobie i Rafałowi Stachurze, który robi kawał bardzo dobrej roboty Tak. w życiu ludzi, bo daje nam możliwość rozwoju, jest takim inspiratorem, który dba o nas, ale również dba o samego siebie. Tak. Także to jest przepiękna wymiana energii i umiejętności. Dziękuję bardzo Rafale, dziękuję bardzo Januszu i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Tak jest. Cześć, trzymajcie się, papacki. Pa.